Zapraszam Was na 4. odcinek naszej hybrydowej sagi. W pierwszym wyjaśnialiśmy różnice pomiędzy poszczególnymi technologiami hybrydowymi, drugi poświęciliśmy samochodom HEV, w trzecim pokazaliśmy Wam najlepsze naszym zdaniem pełne hybrydy, czyli HEV, więc teraz przyszła kolej na ostatni rodzaj, hybrydy typu plug-in, nazywane również potocznie PHEV-ami, chyba że ktoś przepracował tydzień na zmywaku w UK, to już są to dla niego PHEV. Ostatnie lata to nie tylko wysyp modeli z takimi napędami, aktualnie jest ich ponad 100, ale też ogromny postęp w technologii. Zasięgi powyżej 100 km na samym prądzie nikogo już nie dziwią. Producenci dosłownie w 2-3 lata dokonali niemożliwego, bo sami na tym oszczędzają. PHEVy pomagają im ograniczyć emisję CO2 i uniknąć kar. Pytanie, czy faktycznie pomagają nam, kierowcom? W pierwszym odcinku, możecie obejrzeć go tutaj, dowodziliśmy, że plug-in plug-inowi nierówny, bo producenci mają różne koncepcje tworzenia tego typu napędów. I absolutnie każda z tych koncepcji ma swoje zalety, jak i wady. Jedni wrzucają akumulator trakcyjny do bagażnika i zabierają z niego przestrzeń na walizki, ale dają Wam prawilny napęd na 4 koła. Inni montują baterię w podłodze i dają duży bagażnik, a nawet 7 miejsc, ale wówczas za napęd drugiej tylnej osi odpowiada tylko silnik elektryczny. Są rozwiązania, w których jednostka spalinowa potrafi napędzać koła razem z motorem elektrycznym i takie, gdzie pełni tylko rolę generatora prądu. Mówiąc krótko, niby danie jest to samo, składniki w dużej mierze też, ale każdy koncern inaczej to wszystko ze sobą łączy, przyrządza i serwuje. I nie pytajcie, które z tych dań jest najsmaczniejsze, bo to już kwestia indywidualna. Jedni lubią śledzie w oleju, a drudzy pizzę z ananasem. Ale jedno łączy wszystkie pluginy. Żeby być z nich zadowolonym, koniecznie trzeba je ładować. Tylko wtedy są oszczędne. I najlepiej robić to w domu najtańszym prądem. Ładując PHEVa w taryfie nocnej, za każde 20 kWh energii zapłacicie tylko około 13 zł. I przejedziecie na tym około 100 km w warunkach miejskich i podmiejskich. Powtarzam, 100 km za 13 zł. To przecież aktualnie nie jest nawet równowartość 2 litrów benzyny. Z drugiej strony jednak musicie mieć świadomość, że po rozładowaniu akumulatora trakcyjnego i na długich dystansach auta PHEV z reguły, choć bywają od tej reguły wyjątki, będą paliły więcej niż ich klasyczne hybrydowe odpowiedniki czy nawet samochody czysto spalinowe. To efekt tego, że na autostradach czy ekspresówkach napędzane są w zasadzie wyłącznie benzyną, a muszą dźwigać na swoich barkach dodatkowych kilkaset kilogramów. Skoro wszystko już sobie wyjaśniliśmy, to przejdźmy do konkretnych modeli hybrydowych plug-in, których oferty znajdziecie na naszej platformie findcar.pl. Są to konkretne egzemplarze, jakie stoją u autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Około 1300 nowych i 600 używanych PHEVów. Wystarczy, że klikniecie w link znajdujący się w opisie odcinka, a przeniesieni zostaniecie automatycznie do wszystkich tych ofert. Możecie je sobie dowolnie filtrować i sortować, i wysyłajcie wiadomości do dealerów bezpośrednio z naszej strony, bo tam macie nawet możliwość ustawienia sobie parametrów finansowania, jakie Was interesują. Zacznijmy od samochodów PHEV do 100 000 złotych. Tak, są tak tanie pluginy, ale wyłącznie używane. I kupując je, musicie mieć świadomość, że to zazwyczaj samochody kilkuletnie, a więc technologicznie prezentują inny poziom niż te najnowsze konstrukcje. Mają mniejsze akumulatory i zasięg, słabsze silniki elektryczne, wolniej się ładują, ale to wcale nie znaczy, że są złe. Jeżeli na co dzień pokonujecie niewielkie dystanse i macie w garażu albo na miejscu parkingowym dostęp choćby do zwykłego gniazdka 230 V, to ich eksploatacja będzie śmiesznie tania. Szczególnie, że cała elektryczna część ich układu napędowego jest bezobsługowa i trwała, a na przykład hamulce wymienia się nawet 5-krotnie rzadziej niż w autach spalinowych. Tylko koniecznie przed zakupem poproście dealera o diagnostykę akumulatora i SOH. To parametr pokazujący jego kondycję. Na przykład wskaźnik 80% oznacza, że zachował 80% swojej pierwotnej pojemności, czyli zamiast fabrycznych 50 km przejedziecie na prądzie 40 km. A oto 3 szczególnie warte uwagi PHEVy w atrakcyjnej cenie i z przebiegiem do 100 000 km, jakie znaleźliśmy na findcar.pl. Kia Xceed za 72 990 zł, zarejestrowana po raz pierwszy w 2021 roku, która ma niespełna
niespełna 50 000 km przebiegu i sprawdzoną konstrukcję hybrydową opartą na silniku wolno ssącym o pojemności 1,6 litra. Do tego klasyczny 6-biegowy automat. Akumulator ma pojemność tylko 8,9 kWh, co w nowym aucie zapewniało zasięg na poziomie 50-60 km, ale zimą spadał do 30-40 km. Wady? Akumulator zajął 1/3 bagażnika, przez co skurczył się on z 426 do 291 litrów. Z kolei ze zbiornika paliwa ubyło 13 litrów i mieści się w nim tylko 37 litrów. Exit PHEV nie grzeszy też osiągami. Silnik elektryczny ma tylko 61 koni, co zapewnia sprawne poruszanie się na samej elektryce, ale wyłącznie po mieście. Moc systemowa całego układu to 141 koni, którym rozpędzenie ciężkiej budy do 100 na godzinę zajmuje 11 sekund. Zatem emocji za kierownicą tu nie znajdziecie. Za to przy planowaniu budżetu domowego będzie ich co niemiara, bo koszty eksploatacji Xida będą porównywalne z kosztami eksploatacji roweru elektrycznego. Druga, większa, mocniejsza i szybsza propozycja to Volkswagen Passat wariant GTE z 2021 roku za 77 900 zł. Ale też z większym przebiegiem, bo auto od nowości przejechało 103 000 km. Uczciwie trzeba też powiedzieć, że układ hybrydowy nie jest tu tak dopracowany, nie działa tak płynnie i nie jest tak oszczędny jak najnowsze PHEVy. Ale gdy w grę wchodzą pieniądze, i tak warto go rozważyć. Bo choć akumulator zmniejszył bagażnik, to nadal mieści on przyzwoite i ustawne 483 litry. Na samym prądzie samochód realnie przejeżdża około 50 km, a dość mocny silnik elektryczny, który ma 115 koni i 330 Nm, całkiem żwawo i bezszelestnie rozpędza auto. Moc systemowa w trybie hybrydowym to 218 koni, które pozwalają na rozpędzenie się do setki w około 7,5 sekundy. Nieźle, choć wtedy jednostka 1.4 TSI musi kręcić się aż do czerwonego pola, wydając przy tym z siebie dźwięki, jakby każdy z jej koni przechodził przez maszynkę do mielenia mięsa. Spalanie na autostradzie po rozładowaniu akumulatora to około 8 litrów na 100 km, co przy 50-litrowym zbiorniku paliwa oznacza konieczność postojów na stacji benzynowej co 600 km. Trzecia używana hybryda z wtyczką, jaką polecamy, to Ford Kuga PHEV wyprodukowany w 2022 roku za 99 000 złotych. Na findcar.pl znajdziecie egzemplarze tańsze o 10, a nawet ponad 20 000 złotych, ale będą miały przebiegi sporo przekraczające 100 000 km, a ten przejechał tylko 82 000. Dużym plusem układu hybrydowego Forda jest bliźniacze podobieństwo do układów stosowanych w Toyocie. Baza to 2,5-litrowy silnik wolno ssący, pracujący w cyklu Atkinsona. Do tego mocny, bo 131-konny silnik elektryczny, a wszystko to wsparte patentem od Toyoty, czyli skrzynią ECVT. Tak, wiem, to przez nią silnik wyje czasami jak krzywdzony po raz pierwszy ministrant, ale ma to też swoje zalety. Bardzo płynną pracę całego układu plus jazdę na silniku elektrycznym bez zmiany przełożeń. Akumulator ma 14,4 kWh pojemności, co zapewnia realnie około 50 km zasięgu na samym prądzie. Ale umieszczono go pod podłogą bagażnika, który przez to skurczył się do 411 litrów. Albo 581, zależnie od położenia tylnej kanapy, bo tę można przesuwać w zakresie 15 cm. Plusem Kugi na tle konkurentów jest także mniejsze zużycie paliwa w trasie po rozładowaniu akumulatora. To zasługa efektywności całego układu hybrydowego i jednostki spalinowej o wysokiej sprawności cieplnej. Przechodzimy do drugiej grupy hybryd plug-in nowych i kosztujących od 100 do 150 000 złotych. Ten bastion opanowali producenci z Chin. BYD, MG, Chery, Geely, Leapmotor, Jayco. Wszystkie te marki oferują nowe modele PHEV w przyzwoitych pieniądzach i z wyposażeniem, na widok którego większość klientów odwiedzających salon zaczyna się pocić jak Trump na myśl o zajęciu Grenlandii. Kuszą też osiągami, wysoką mocą, pojemnymi akumulatorami, dużym zasięgiem, szybkim ładowaniem. I faktycznie, jeśli chodzi o parametry elektrycznej części ich układów, to niczego im zarzucić nie można. Zazwyczaj znajdziemy tu duże akumulatory, które zapewniają zasięg w okolicach 100 km, a do tego szybko się ładują. Same silniki na prąd są z kolei mocne i dynamiczne, ale już praca całych układów hybrydowych często pozostawia sporo do życzenia, a ich deklarowane moce oraz zużycie paliwa po rozładowaniu baterii bywają bardzo, bardzo dalekie od obietnic producenta. Często na przykład deklarowana liczba koni mechanicznych nie przekłada się na przyspieszenie, a w testach chińskie hybrydy po rozładowaniu akumulatora zużywają znacznie więcej benzyny niż ich konkurenci.
Z kolei pojemność bagażników w SUV-ach często podawana jest do dachu, a nie do rolety, jak w innych markach. Dlatego zanim podejmiecie decyzję, dokładnie przyjrzyjcie się wszystkim parametrom. A my teraz przyjrzymy się kilku modelom. BYD Seal 5 DMI za 105 200 zł. Jedyny chiński nie SUV w wersji PHEV ma świetną cenę, bo został przeceniony ze 130 000 zł na zaledwie 105 200. Na auto napędza silnik elektryczny o mocy 212 koni, a silnik spalinowy pełni tu wyłącznie rolę generatora prądu, gdy akumulator się rozładuje. Ten ostatni ma solidnych 18,3 kWh pojemności, co zapewniać ma zasięg 100 km. Nieźle. Równie dobrze prezentuje się przyspieszenie, bo to tylko 7,5 sekundy do setki. A do tego wszystkiego dochodzi możliwość ładowania prądem stałym o mocy 18 kW. Choć po podpięciu do siły we własnym garażu będzie to znacznie skromniejsze 6,6 kW. Jeżeli ktoś oczekuje więcej, to za 20 000 zł może mieć większego brata Seala 5, czyli Seala 6 DMI, który jest dłuższy, przestronniejszy i szybciej się ładuje. Ale jest też wolniejszy. O sekundę do setki. Druga propozycja to MG HS PHEV wyprodukowany jeszcze w 2024 roku, ale za to przeceniony z prawie 167 na 120 900 zł. Auto przede wszystkim ma duży akumulator o pojemności 21,4 kWh, pozwalający na samym prądzie przejechać ponad 100 km. Do tego mocny, bo aż 183-konny silnik elektryczny, a łączna moc całego układu hybrydowego w tym wypadku to 272 konie. I chyba są prawdziwe, bo setkę HS osiąga w czasie 6,9 sekundy. Minusem może, ale nie musi być ładowanie. Ładowarka pokładowa ma tylko 7 kW, a możliwości szybszego ładowania prądem stałym nie ma tu w ogóle. Trzeci tani plugin z Chin, jakiemu warto się bliżej przyjrzeć, to Geely Starray, czyli samochód koncernu, który jakiś czas temu przejął Volvo i nie jest tajemnicą, że marki wymieniły się technologiami. Auto ma mocną, bo 11-kW ładowarkę pokładową, a do tego chętnie ładuje się prądem stałym z mocą 30 kW. To oznacza, że jego akumulator naładujemy w niecałą godzinę, na przykład podczas zakupów, a potem przejedziemy około 80 km na samym prądzie. Moc całkowita układu to rzekomo 262 konie mechaniczne, ale osiągi na to nie wskazują, bo setka pojawia się na prędkościomierzu po ponad 8 sekundach. Za to sam silnik elektryczny jest faktycznie mocny, bo ma 217 koni. Poza wspomnianymi autami możecie zwrócić jeszcze uwagę na Chery Tiggo 7 PHEV przecenione ze 150 na 125 tysięcy złotych oraz na Leapmotora C10, który ma akumulator o pojemności niemal 30 kWh, pozwalający przejechać na samym prądzie aż 145 km. W dodatku bardzo szybko się ładuje, bo z maksymalną mocą aż 60 kW. Na findcar.pl znajdziecie kilka sztuk C10 w cenie około 140 tysięcy złotych. I teraz kluczowe pytanie. Czy w ogóle istnieją jakiekolwiek europejskie albo japońskie alternatywy dla tanich chińskich pluginów? Oczywiście! Znaleźliśmy kilka propozycji. Za 149 900 zł możecie mieć nową Toyotę CHR w wersji PHEV albo, dokładnie za te same pieniądze, Toyotę Prius Plug-in Hybrid. Przez 30 lat japońska marka zdążyła zjeść zęby na hybrydach, więc jednego można być pewnym. Dopracowano tu wszystko i jak w zegarku. Oba auta mają ten sam napęd, bazujący na wolno ssącym silniku 2.0, zaś silnik elektryczny ma mocne 163 konie. Akumulator jest niewielki, bo mieści 13,6 kWh, ale to kompromis pomiędzy masą i zasięgiem. Chodzi o to, by ograniczyć zużycie paliwa w dłuższych trasach. Zasięg Priusa w trybie elektrycznym to 70-80 km, a CHR-ki to 60-70 km. To kwestia niższego nadwozia Priusa, lepszej aerodynamiki i mniejszej o ponad 130 kg masy własnej. Ma to wpływ również na przyspieszenie, bo Prius zbiera się do setki w 6,7 sekundy, podczas gdy crossoverowi Toyoty zajmuje to pół sekundy więcej. Ale i tak jest żywiołowo. Niestety, żywiołowo nie podejdziecie do bagażników tych aut, bo to tylko 284 litry w Priusie i nieznacznie lepsze 310 litrów w CHR. Jeżeli natomiast Toyota w ogóle Was nie kręci, choćby ze względu na to, jak jej skrzynia ECVT kręci silnikiem spalinowym, to możecie pójść w niemiecką klasykę gatunku.
Na findcar.pl jest kilka naprawdę dobrze przecenionych Volkswagenów Golfów i Hybrid, których ceny zaczynają się od około 144 tysięcy złotych. Czasami to nawet 45 tysięcy złotych taniej niż wynika z katalogu. Po liftingu hybrydowe Golfy dostały dwie rzeczy, którymi bardzo się wyróżniają. Pierwsza to duży akumulator o pojemności aż 19,7 kWh, który zapewnia do 143 km zasięgu w cyklu mieszanym WLTP. W realnych warunkach, nawet na drogach szybkiego ruchu, będzie to 90-100 km. A do tego szybko można tę baterię naładować, bo Golf i Hybrid chętnie przyjmuje prąd stały i to o mocy 50 kW. Pół godziny ładowania wystarczy, aby podładować baterię z 10 do 80%. Śmiem twierdzić, że przy takich parametrach nie musicie mieć własnego garażu z dostępem do gniazdka, bo jeżeli dziennie przejeżdżacie 20-30 km, to raz na kilka dni naładujecie Golfa przy okazji zakupów. Tylko nie mogą one być zbyt duże, bo przez akumulator bagażnik skurczył się z 381 do zaledwie 273 litrów. Za to będziecie mogli szybciej wrócić z zakupów do domu i pojechać po nie jeszcze raz, bo sam silnik elektryczny ma przyzwoitych 116 koni i aż 330 Nm, a cały układ hybrydowy solidne 204 konie, dzięki którym setka na prędkościomierzu pojawia się już po 7,2 sekundy. Przyznacie, że zaczyna robić się ciekawie, więc przechodzimy do grupy hybryd za 150-200 tysięcy złotych i zaczynamy od hybrydowego bliźniaka Volkswagena Golfa, czyli Audi A3 w wydaniu 45 TFSI E za 178 600 zł. To prawie 60 tysięcy taniej niż cena wynikająca z konfiguratora, ale też ponad 30 tysięcy złotych więcej niż kosztuje Golf, choć to ta sama technologia. W Audi mamy ten sam duży akumulator co w Volkswagenie, to samo szybkie ładowanie, ten sam silnik spalinowy, ten sam silnik elektryczny, ale różne magiczne sztuczki, jakie wykonali Niemcy spod znaku czterech pierścieni, pozwoliły wycisnąć z A3 więcej mocy systemowej. 272 konie i do tego 400 Nm. Efekt? Setka pojawia się na prędkościomierzu po zaledwie 6,3 sekundy. Zatem macie auto niewiele wolniejsze od Audi S3, za to tańsze, ekonomiczniejsze w użytkowaniu i mogące jeździć tylko na prądzie. Szkoda, że nie ma tu napędu quattro, a bagażnik mieści skromnych 280 litrów. Jeżeli tyle przestrzeni na bagaże to zdecydowanie za mało, bo PHEV ma pełnić w Waszym domu funkcję auta rodzinnego, to w tych widełkach cenowych grupa Volkswagena oferuje Wam sporo alternatyw. Bo identyczny napęd hybrydowy, co w Golfie i Audi A3, zastosowano m.in. w Volkswagenie Tiguanie, Volkswagenie Passacie, Skodzie Superb i Skodzie Kodiaq. I wszystkie te auta znajdziecie na findcar.pl w cenie poniżej 200 tysięcy złotych. Oto przykłady. Bardzo dobrze wyposażony Tiguan Elegance za 176 tysięcy złotych, przy czym wyjściowo kosztował ponad 200 tysięcy, więc 34 tysiące zostają Wam w kieszeni. Bagażnik hybrydy jest oczywiście mniejszy niż w wersji spalinowej, ale i tak ma przyzwoite 490 litrów. 204 konie wystarczą, żeby auto do setki rozpędziło się w 8,2 sekundy. Ciut więcej miejsca na bagaże i ciutkę szybciej, choć zaledwie o 1,1 sekundy, będzie w tym świetnie wyposażonym Passacie i Hybrid w wersji Business Plus za 188 tysięcy. Najnowsza generacja auta produkowana jest już wyłącznie w odmianie Variant, czyli kombi. Bagażnik ma 510 litrów. Ale jeśli zamiast niemieckiego wursta wolicie czeską kurę w nadwoziu SUV-a, to proszę bardzo, oto ona, Skoda Kodiaq w wersji Sportline. Przez masę i gabaryty najwolniejsza, bo 8,4 sekundy do setki i z mniejszym o 10 km od Passata zasięgiem. Ale nadal przejeżdża na samym prądzie nawet 120 km. I ma bagażnik, który mógłby mieć swój własny kod pocztowy. Nie jest to co prawda 900 litrów jak w wersji spalinowej, ale 745 też brzmi wybitnie dobrze. Za ten egzemplarz zapłacić trzeba 199 900 zł, a to prawie 50 tysięcy mniej niż wynika z oficjalnego cennika. Trzeba przyznać, że grupa Volkswagena odrobiła lekcję, postarała się i zrobiła uniwersalny napęd hybrydowy o bardzo dobrych parametrach, który wepchnęła niemal do każdej marki ze swojego portfolio, każdego modelu i prawie każdego nadwozia. Od hatchbacka, przez liftbacka, kombi, aż po SUV-y o różnych gabarytach.
Szkoda tylko, że plugin oparty na silniku 1.5 TSI nie występuje w wersji z napędem na 4 koła i że nie udało się upchać akumulatora w podłodze, zachowując dzięki temu pojemność bagażników jak w wersjach spalinowych. Ale w PHEV-ach jest jak w życiu. Wszystkiego mieć nie można. Jeżeli mimo wszystko z Volkswagenem Wam jest nie po drodze, to mam jeszcze dwie hybrydowe propozycje z wtyczką od jego konkurentów. Pierwsza to Ford Kuga PHEV w bogatej wersji ST Line X za 167 900 zł, co oznacza przecenę na poziomie 64 000 zł względem konfiguratora. Niemniej Kuga mocno odstaje pod względem parametrów elektrycznych od nowych Volkswagenów, choć jej plusem z pewnością jest 2,5-litrowy wolnossący motor pożeniony ze skrzynią ECVT. To gwarantuje bezstresowe i bezawaryjne użytkowanie długimi latami i niskie spalanie nawet po rozładowaniu akumulatora. Względem opisywanej na początku używki mamy tu zmianę polegającą na zwiększonej mocy całego układu hybrydowego. Teraz to 243 konie i 7,3 sekundy do setki, czyli aż 2 sekundy szybciej. Ale sam silnik elektryczny ma tę samą moc, akumulator tę samą pojemność, zasięg jest identyczny, ładowanie równie wolne, tylko 3,6 kW. Bagażnika też nie powiększono i ma 411 litrów, ale nadal można go powiększyć, przesuwając tylną kanapę. Druga alternatywa to francuska konkurencja dla Volkswagena Golfa. Nazywa się Peugeot 308 PHEV GT i kosztuje, tak jak go widzicie na tym załączonym obrazku, 161 900 zł. Mówimy już o wersji po liftingu z nową 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową i akumulatorem powiększonym do prawie 15 kWh netto. To zapewnia zasięg na samym prądzie w okolicach 80 km. Sam silnik elektryczny ma 125 koni i 300 Nm, a moc systemowa to 195 koni i 360 Nm. Na dynamikę nie można więc narzekać. Setka pojawia się na prędkościomierzu po 7,6 sekundy. Szybkiego ładowania prądem stałym nie ma. Ładowarka pokładowa jest słabsza niż w Golfie, bo ma 7,4, a nie 11 kW. Zastanawiacie się zatem być może, w czym Peugeot jest lepszy od Volkswagena, że tak się ceni. No więc moim zdaniem wygląda genialnie. Jakby zaraz miał skoczyć Golfowi do gardła i wyrwać mu tętnicę. Do tego wyposażenie tego egzemplarza, czyli GT Exclusive, jest po prostu wszystko mające. No i bagażnik. 361 litrów to prawie 100 litrów więcej niż w Golfie. A na przykład ja nie potrafię obojętnie przejść obok pół litra, o 100 nie wspominając. Przyznacie, że dzisiaj świat hybryd plug-in wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Wówczas kosztowały krocie i oferowały 20-30 km zasięgu. Dzisiaj można za sensowne pieniądze kupić wóz, który na samym prądzie przejedzie ponad 100 km. I to żwawo, a nie z wigorem zdechłego psa. Dziś PHEV-y to po prostu samochody łączące to, co dobre w elektrykach, z tym, co dobre w autach spalinowych. Ale nie bez wyrzeczeń. Na nie też trzeba być przygotowanym. Na dziś to wszystko, ale to nie wszystko o hybrydach plug-in, bo jak macie do wydania na samochód powyżej 200 000 złotych, to w tym segmencie dopiero zaczyna się jazda. I za tydzień na kanale Find Car na YouTubie pokażemy Wam właśnie takie auta, łącznie z najdroższym PHEV-em na naszej platformie, który kosztuje 4 miliony złotych.